póki tego nie zrobisz, to ty będziesz stała w miejscu. I czasami będzie to impuls, czy jest słowo, czasami trzeba iść do kogoś, no, porozmawiać, bo trudno jest pewne rzeczy, pewne schematy, mechanizmy dostrzec. W niektórych sytuacjach nie potrafisz zaopiekować się tą wewnętrzną dziewczynką, musisz nauczyć się tego robić. Czyli jeśli w sytuacjach, kiedy twoja prawda nie chciała być usłyszana w dzieciństwie i sposób, w jaki reagowano na twoją prawdę był taki, że albo cię dewaluowano, albo cię opieprzano, albo krytykowano, no to jako dziecko trochę nie masz wyjścia, musisz się wycofać do siebie. Tak? Musisz się zamknąć w sobie, stwierdzić, że jednak to, co powiedziałaś lub chciałaś powiedzieć, to jest nieważne, bo ktoś z zewnątrz, mądrzejszy, wyższy, większy, to ocenił, więc ma rację i odpuszczasz wtedy. Nie? Tak, dokładnie tak. I w momencie, kiedy nie zauważysz, że masz taki kawałek siebie i nie przyjrzysz się temu opiekunowi, czyli w jaki sposób ty troszczysz się dzisiaj o siebie, nie? W jaki sposób ten twój opiekun troszczy się o to, żebyś stanęła po swojej stronie. To bardzo często jest takie spoiwo tych rzeczy. I stąd, jak rozpadną się, wiesz, te elementy, nastąpi ta dezintegracja taka pozytywna tej tożsamości, że Boże, ja nie jestem ani taka, to jaka jestem, to ty sobie jakby dochodzisz do takiej zdrowej części siebie i ona potrafi zadbać o wewnętrzną dziewczynkę, słucha dorosłej i jakby jesteś w komplecie ze sobą. I dochodzi do ciebie, kurczę, to, co inni mówią, to nie jest nic o tobie. A ja mam prawo głosu, ktoś się może ze mną nie zgadzać. Wypowiadasz to, co mówisz, obracasz się na pięcie i idziesz. Jeżeli ktoś jest bezczelny, ktoś oszukuje, manipuluje i są miejsca ku temu, żeby ostrzec przed pracą w takim miejscu pracy, na przykład, to ty to robisz. Bo ty masz, wiesz, bo ty też masz mentalne i emocjonalne wysokie poczucie wartości w sensie empatii dla drugiego człowieka. Nienawidzisz kłamstwa. I masz za tym iść, bo to jest twoje, wiesz, tutaj strzewi, nie? Kłamstwa, iluzji, takiego braku scalenia tego, co ktoś mówi i jaki jest. Bardzo często myślę, że są też osoby podobne do mnie, jeżeli chodzi o takie postrzeganie jakieś takie pozazmysłowe osób, że patrzysz na tą osobę, słuchasz, co ona mówi, jak ona się zachowuje i tak nie do końca ci się coś klei, coś jest nie tak. Gdzieś tam coś takiego w jelitach się po prostu czuje, to jest to gut feelings, nie? Że coś jest nie teges. I pytanie, na jakim poziomie myślisz, że to się postrzega? Czy to jest na poziomie, jaki to jest poziom postrzegania i klasyfikowania, że coś chyba czuje, że jest nie tak i na przykład nie chcę iść w taką relację, nie chcę iść na takie zajęcia, nie chcę iść, korzystać z usług tej osoby, bo w jakiś sposób mnie odpycha. Pytanie, jaka część nas ocenia to i jaka część nas informuje, nas alarmuje, że nie wchodź w to. Najczęściej autentyczna. Wiesz, najczęściej to jest ta prawdziwa, bo ta prawdziwa czuje, kiedy brakuje spójności po drugiej stronie. Najczęściej ta, która ma bardzo mocne wartości, więc jeżeli będziesz czuła, Kasia, że masz po drugiej stronie kogoś, kto manipuluje, a u ciebie wartością będzie bardzo wysoko autentyczność, prawdziwość, to ty masz alarm ze środka. To jest ta intuicja, tak by się nazwała. Tak, że to jest ta intuicja, to jest taki szybki błysk tego, co czasem tak bardzo szybko się pojawia i już zdąży zostać przykryte myślami, jakąś analizą, jakimś zaprzeczaniem, bo czasami tak pomyślałam sobie już w pierwszej chwili, że coś jest takiego z nią, ale w sumie chyba przesadzam, a może mi się wydaje. Czyli wtedy, kiedy ta analiza przytłacza tą intuicję, wtedy pakujemy się w sytuacje, które stają się dla nas lekcją, bo żeśmy nie posłuchały. Tak. I zobacz, wracamy do tego, że jeżeli nie będziesz ufała sobie, ale tej prawdziwej sobie, to nie pójdziesz za tym, bo na wierzch ci wyjdzie lęk, tak? Masz różnego rodzaju lęki, jeżeli ich nie wyciągniesz, no nie mogę, nie wypada,
co inni pomyślą, nie? No to jest tego fałszywego self. Jeżeli tego sobie nie odkleisz, no to wejdziesz w taką relację, przyjmiesz takiego klienta, który, no, dam ci przykład, weźmiesz sobie klienta, który jest nieuczciwy wobec swoich klientów, obsługujesz go na przykład i tobie jest niewygodnie, tak? Ja sama miałam. Być w tej komitywie i, że tak powiem, realizować tą taką wizję, która nie jest spójna z tobą, bo widzisz, że jest również jakiś fałsz, coś, co byś nie przyjęła, coś, co byś sama nie zrobiła, nie? Ja miałam taką historię. Pracowałam przez krótki okres czasu przed pandemią w firmie, bez podawania nazwy może, w której widziałam, że jest manipulacja klientem, że się stosuje półprawdy. Ja byłam w dość trudnej sytuacji finansowej i bardzo trudno mi było podjąć decyzję, żeby to rzucić z dnia na dzień. No więc co robi ta prawdziwa ja? No, jakby ta fałszywa ja, no próbuje się dostosować, próbuje między wierszami przekazać, że coś tu jest, coś tu nie gra. Jakby ucieka przed tą częścią, bo jakby masz po drugiej stronie kogoś, od którego jesteś zależna. I to są te sytuacje, czyli tam, gdzie masz autorytet, tam, gdzie masz zależność i czegoś nie robisz, czyli ktoś jest silniejszy, kogoś bardziej potrzebujesz i tkwisz, to tam masz cień schowany. Bo dzisiaj bym zachowała się zupełnie inaczej. Wtedy się bałam. Ja się skonfrontowałam, natomiast poziom lęku był tak ogromny, finalnie odeszłam stamtąd, ale dojście do tej konfrontacji, żeby dotknąć tej prawdziwej, ja mnie bardzo dużo kosztowało. Ale tylko przez to, że odczułam to i dzisiaj mam czyste sumienie, to jest ogromna radość. Ja mogę dzisiaj z odwagą patrzeć na drugą stronę, powiedzieć ci, tak się nie robi, ja nie chcę z tobą współpracować, tak? Nawet nie... jakby cię kosztowało utratę pracy i taką jakąś niestabilność finansową, tak, to byś tego dalej nie robiła. Nie pociągnę tego. Nie, dlatego że dla mnie drugi człowiek jest najważniejszy. Słuchaj, to jest życie. No jeżeli ktoś próbuje zbudować swoją pozycję, zrobić biznes, bo to nawet nie są, wiesz, kłamstwa, to są półprawdy. To jest w ogóle maskarada dzisiejsza, tak? Tak, wiesz, hura, optymizm. Ja w to nie wchodzę, bo moja autentyczna część mnie bardziej będzie bolało i gniotło, jeśli mam kontakt ze sobą, to, że ja w to wchodzę. Bo życie cię zaczyna wspierać. Myślisz, że dużo takich kobiet robi tak jeszcze, jak mówisz, że po prostu nie lubią tej pracy, czują, że robią coś złego, wciskają jakiś kit, nie jest to spójne z nimi, ale twierdzą, że no muszą, bo inaczej nie ma innej pracy, bo zostaną bez grosza, bo nie dadzą sobie inaczej rady. I myślisz, że jest dużo takich kobiet i jakby co je trzyma oprócz tego? Lęk je trzyma, brak wiary w siebie, że nie widzą rozwiązań. Lęk powoduje to, że się myśli, wiesz, tak bardzo tunelowo. Lęk w ogóle, jeśli cokolwiek, Kasia, lub robisz, lub nie robisz z powodu lęku, to jest to sama strona medalu. Czyli czegoś robisz z powodu lęku, albo coś robisz z powodu lęku, to w jednym i w drugim przypadku to jest dla ciebie sygnał, że coś jest nie tak. Nigdy nie powinno się robić lub nie robić czegoś z powodu lęku. Moje nagranie z tobą, jak wiesz, jest wyjściem ze strefy komfortu. Ale moja autentyczna część, to tak ci pokażę, jak to wygląda. Moja autentyczna część mnie bardzo chce się podzielić z tym. I ja muszę wyciągnąć ze swojego cienia moją pewność siebie, która lata temu była zakopana. I te osoby, które pracują w takich miejscach, w których muszą, znaczy to jest ich wybór, to nigdy nie jest tak, że one muszą, one na dzisiaj mogą nie widzieć rozwiązania, tak? Ale jeżeli dostrzegą to, że one się nie chcą z tym zgadzać, to czasami pierwszym krokiem jest w ogóle zauważenie i podjęcie jakiegoś pierwszego bardzo małego kroku, że ja nie będę w tym dłużej uczestniczyła. To nie chodzi o rzucanie papierami. To nie chodzi o to, żeby wysadzić, nie wiem, albo pouczać klienta, tak? Że masz robić tak lub tak. Czasami to jest pierwszy mały krok do zaplanowania tego, jak ja chcę z tym wyjść. Bo, Kasia, koszty za życie w konflikcie wewnętrznym, bo to jest życie w konflikcie wewnętrznym. Bo ktoś wbrew sobie, wbrew swoim wartościom wystawi ci taki rachunek dużo wyższy niż odwaga do zmierzenia się z lękiem i strachem przed skonfrontowaniem się, zmienieniem tej sytuacji. I teraz albo próbujemy zmieniać drugą osobę, pouczać,
gdzie po drugiej stronie mamy dorosłych, nie? Tak. Więc czasami do nas należy przyznanie się przed sobą, że się nie chce, że okej, nie widzę rozwiązania, ale to idę i szukam. Dzwonię do jednej osoby, do koleżanki, nie wiem, zdobywam informacje, poszerzam horyzonty, tak? Bo inaczej to i tak nas złamie. Życie nas będzie bolało. Jesteśmy nie w swoich butach. Ja uwielbiam taką metaforę. Dla mnie to wracanie do siebie, Kasia, to jest sprawdzenie, czy ja w ogóle jestem w swoich butach. Bo ty masz profil Kobieta w drodze do siebie. I tak zaczęłaś działać właśnie na TikToku. Widziałam też logo, może jakąś stronę internetową w trakcie. Tak. I czy jesteś jedyną kobietą, która wraca do siebie, czy jest nas więcej? Myślę, że każda z nas, ta, która pozwoli sobie poczuć, że życie ją uwiera, że relacje ją uwierają, że w pracy jest niewygodnie. To znaczy, że masz nie swoje buty. Albo masz buty, tylko pozwoliłaś powrzucać sobie tam tyle kamieni, że cię wszystko obciera. I proces powrotu, ja bardzo lubię metafory, żeby tak nie edukacyjnie, nie akademicko, ale to jest tak, że różne sytuacje, na przykład pragnienie zrobienia czegoś i opór, to jest sytuacja, że coś jest na rzeczy. Relacja, w której jesteś, a nie potrafisz wyjść, to znaczy, że być może jesteś nie w swoich butach, tak? Każda sytuacja, która powoduje jakiś rodzaj dyskomfortu, a z którą nic nie robisz, to jest sygnał i znak od życia, wszechświata, zrób coś z tym. I póki nie skonfrontujesz się z tym, co trudne, nie zaakceptujesz tego wszystkiego, taka jaka jesteś, bo to będą takie sytuacje przychodziły. I jeżeli ktoś cię wsadził w adidasy, na przykład lata temu, niech to będzie, nie wiem, były mąż, pierwszy partner, a pierwotnie w ogóle mama albo tata, i ty kroczysz w tych adidasach, a ty się cudownie czujesz w czerwonych, błyszczących szpilkach, no to jak to życie ma być? No jakby trzeba sprawdzić. Nie dla każdego są szpilki i nie dla każdego są adidasy. I powrót do siebie to jest sprawdzenie, których po pierwsze to wyrzucić te kamienie, to jest pierwsza rzecz, bo jakby się nie da dalej, a potem w ogóle, wiesz, jak wyrzucasz te kamienie, to ja mam takie przekonanie, że to jest tak jak Shrek, zdejmujesz te warstwy z siebie tak pomału, bo to jest proces, to też się nie zadzieje od razu. I jak wyjmiesz te kamienie, to potem następuje taki fajny moment, trochę ja jestem w tym czasie teraz w moim życiu, że ja te kamienie wyrzuciłam, zdjęłam te trampki, adidasy, bo tak mam wrażenie, że takie miałam buty i zakładam szpilki i zastanawiam się, czy one są w kolorze czerwonym, czy one są w kolorze czarnym, czy mi jest w nich wygodnie, bo ja w trampkach już nie chcę. I to nie znaczy, że trampki są złe, tylko chodzi o to, że jakby to nie było moje. Ktoś mnie w to wsadził. Uwielbiam tą metaforę tych butów, bo przez życie przejdziesz jak? Lekko. Jak będziesz miała dopasowane buty. Jak będziesz sobą, czyli coś, co pasuje do ciebie. I dla mnie tym jest powrót do siebie. To jest takie poczucie strzewi, że lubisz siebie. Zaczynasz sobie ufać. Czy ta intuicja, o której powiedziałaś, czy ten impuls, lecisz za nim. A to też wymaga takiego odrzucenia oczekiwań, słów, przekonań, tego wszystkiego, kim się stałaś, co usłyszałaś, żeby sobie to oddzielić w pewnym momencie, że chwila, to były innych słowa, to były słowa mamy, to były słowa może byłego męża, jakichś koleżanek i to uwierzyła taka kobieta w te słowa i stała się tymi słowami, tymi oczekiwaniami, tylko na potrzebę, żeby przetrwać w tej relacji, żeby ta relacja trwała. Ale jeśli ona nigdy nie wiedziała, jaka jest, bo tylko była tymi słowami, to jak ma odkryć w sobie, co jest prawdą, prawdziwą o niej samej, a nie tylko jakimś takim, że tak powiem, strojem, który została odziana. Wiesz co, ja myślę, że można próbować to odkryć na kilka sposobów. Niewygodnie, gdzie ci niewygodnie w życiu jest? Gdzie chcesz spełnić? Tak. Zobacz, Kasia, znamy się jakiś kawałek i bycie nie sobą, bycie w tych słowach, w tych schematach, które ktoś nas włożył, powoduje, że nie jesteśmy w stanie spełniać pragnienia swojego serca. Jakby rozumiesz, następuje konflikt. Mamy głęboko w sobie
pragnienie, pewną misją, która jest zapisana i nie chodzi o to, żeby ją tworzyć, ona się odkrywa w procesie odkrywania siebie, ona staje się coraz bardziej wyraźniejsza. I tak się mówi, że jakby serce zawsze zna drogę. Ja mówię tutaj nie o emocjach, tylko o takim pragnieniu czystym w sercu, takim oczyszczonym, z dobrymi intencjami, z myślą nie tylko o sobie, ale też o innych. Dla mnie to jest taka czysta intencja. I teraz ty chcesz, a nie możesz. Jakby ci coś blokowało, nie? To znaczy, że tu jest coś do zrobienia. I póki tego nie zrobisz, to ty będziesz stała w miejscu. I czasami będzie to impuls, czy jest słowo, czasami trzeba iść do kogoś, no, porozmawiać, bo trudno jest pewne rzeczy, pewne schematy, mechanizmy dostrzec i to nie musi być w każdym przypadku wieloletnia terapia, choć ja ją osobiście polecam, sama przeszłam i nie byłabym tutaj, gdybym nie zaliczyła gleby, takiej fest, i byłam i na terapii grupowej, i na terapii indywidualnej i ja jej zawdzięczam życie. Ale proces odkrywania, i to był taki kawałek trochę wyrzucania kamieni z butów. Ale on się nie kończy w momencie, kiedy się terapia kończy. Ona jakby przywraca mnie do siebie, ale proces odkrywania dalej trwa, bo dalej życie stawia pewne... Terapia cię uczy sposobu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, nie? A w życiu chodzi o to nie, żeby żyć i sobie radzić, tylko żeby żyć, nie przeżyć, nie? Siłować, tylko żeby zrobić tak, żeby było lekko, żeby było przyjemnie, żeby było radośnie, żeby było z chęcią taką wewnętrzną. Po drodze wtedy, jeżeli mamy takie głębokie pragnienia, to wtedy, kiedy ufamy sobie, kochamy siebie, znamy siebie, wierzymy w siebie, to jakieś takie po drodze potknięcia nie są dla nas końcem świata, tylko jakąś taką przeszkodą do przeskoczenia i tyle. Tak. Tak, niby totalną załamką, czyli tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, że może dla kogoś być totalną załamką tkwienie w takiej pracy i z poziomu lęku robi to ta osoba i nie wie, że może mieć zupełnie inną pracę, w zupełnie innym miejscu, więc zupełnie inaczej wygląda życie, kiedy my w jakiś sposób jesteśmy zintegrowane z prawdziwą sobą, jaką jesteśmy w środku, a nie tylko jakby polegamy na słowach innych o nas samych, jakoby one były prawdą. Tak, tak. Znaczy, ten proces dochodzenia do siebie, tak jak mówisz, będzie powodował, że jest lekkość. Zaczniesz lubić siebie taką, jaka jesteś. I to mnie naprawdę bardzo trudno jest wytłumaczyć, jak to się dzieje i w którym momencie. Myślę, że każdy sposób dojścia do tego, czy to jest terapia, czy to jest coaching, czy to jest bardzo fajna relacja przyjacielska, tak? Jakby każdy krok, dziś jest bardzo dużo metod i trzeba każdej z nich próbować, tak? Najlepszą receptą, jakbym miała powiedzieć, i to nie pamiętam, czy to ksiądz Marek Dziewiecki powiedział, ale założyć sobie taki klucz. Najlepszą receptą na bardzo trudne dzieciństwo i bardzo trudne doświadczenia jest budowanie pięknej teraźniejszości teraz. I wyjść od tego, jak chciałabym żyć moje życie. I jak zobaczysz, że chcesz takie życie żyć, takim być uczciwym, takim naprawdę z rozpychającymi się łokciami, bo ja mówię o tym tak mocno, bo ja byłam przykurczona, bardzo taka schowana, bałam się sięgania po więcej. I jak będziesz chciała żyć takim życiem i je realizować, to automatycznie pojawią ci się pewne opory i blokady, właśnie z przeszłości. I to jest ten... Chciałam zapytać właśnie, bo już tak opowiadasz o takiej pięknej wizji, że w sumie tak to powinno wyglądać, to za chwilę może się pojawiać taka myśl, że a to chyba nie dla mnie, to jakieś głupie marzenia, trochę wstyd by mi było być taką, trochę nie wiem, czy to dla mnie, nie wiem, czy mi się uda, to chyba głupi pomysł, może powinno się zająć czymś bardziej pożytecznym. Jakby skąd nagle taka negacja tego, skąd taka jakby takie zaniżanie siebie samej. Przecież inni ludzie trochę tak żyją też takim życiem. To jeżeli pokazują to w internecie, jeżeli to jest prawda, jeżeli to jest autentyczne, na pewno może każdy z nas zna przynajmniej jedną taką osobę, która z dużym prawdopodobieństwem pokazuje takie swoje życie, jakie jest, że jest lekkie, przyjemne, fajne, no to widzimy to i trochę zazdrościmy, chciałybyśmy, ale jak przychodzi co do czego, żeby sobie chociaż pomarzyć o tym,
to się zaraz pojawiają te takie blokady, o których mówiłaś, a że trochę chyba nie dla mnie, że trochę się boję, lęk przed byciem widzianą, no i dalej siedzimy w tym samym miejscu. No i teraz popatrz, niech to będzie retrospektywne dla ciebie, bo dla mnie to jest odkrycie, w ogóle temat w ogóle dla mnie bardzo świeży. A propos potrzeb, tak, bo jeśli masz jakieś pragnienie i tego nie spełniasz, a masz taką potrzebę, to zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem ty nie robisz sobie tego samego, co opiekun wobec ciebie, kiedy byłaś dzieckiem. O, dobra. No, ja ale sobie to... ten opiekun w sumie, i teraz się pojawia pytanie, to czemu ona tak mówiła do mnie? Bo ja się na tym złapałam, że zapisałam się na warsztaty malowania intuicyjnego, jak idę w ten piątek, i w pierwszej chwili, kiedy przeczytałam to, pojawiła się taka myśl, jakieś takie głupoty, może byś coś, może lepiej coś pożytecznego. I ja przypomniałam sobie, że ja to gdzieś już słyszałam. To ktoś mnie tak strofował. Tylko pytanie, jaka była intencja tej osoby, żebym, nie wiem, nie wymyślała, żebym siedziała cicho, żebym była spokojna, żeby nie trzeba było mnie zawieść. Jakby też się zaczęłam... Zostaw to. Jaka jest intencja, to jest intencja tej osoby. To w ogóle nie wchodź w to, bo utkniesz w przeszłości. No właśnie tak się człowiek zakopuje potem. Myślę, czemu ona mi tak zrobiła? Czemu mi tak powiedziała? Przecież to jakieś zajęcia. Nie oznacza to, że będzie się robiło karierę. W życiu warto próbować różnych rzeczy. I dlatego jedną rzecz tylko jeszcze powiem, że takie jakieś rzeczy dla siebie przez całe życie wydawały mi się głupie, infantylne. Po co to robić w ogóle? Można robić ważniejsze rzeczy. I to nie była moja opinia, to był mój program, w którym byłam, w którym tak zostałam nauczona, że jak masz wybrać próbowanie czegoś dla siebie, co może jest infantylne, głupie i nie wiadomo, co z tego będzie, nawet pieniędzy z tego nie będzie, to tego nie rób. Zajmij się czymś pożytecznym, czymś sprawdzonym. Ja się stałam taką osobą, że wewnątrz pragnę się tak posiedzieć, pomalować, porysować, porobić coś, właśnie stworzyć coś rękami, czy to jakieś właśnie małe rękodzieło, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że szkoda czasu, lepiej coś może nagrać, lepiej jakieś zlecenie zrobić. Pamiętam, jak zaczęłyśmy mówić o opiekunie, czyli mamy wewnętrzne. Że mamy wewnętrzne dziecko, wewnętrznego dorosłego i opiekuna. Opiekun. I teraz, Kasia, trzeba się nauczyć opiekować swoimi potrzebami. Bo jak my się uczymy? Poprzez obserwację. Dziecko tak się uczy. I teraz nie chodzi o to, żeby się skupiać, czy ona robiła z takiej, czy z innej intencji. Nie, przed tobą jest zadanie. Nieważne. Naucz się dbać o swoje potrzeby. Kasia, ja ci podam rękę, bo ja jestem w tym samym kawałku. Ponieważ nikt nie potrafił, nie chciał, nie wchodzę. Generalnie nie spełnił swojego zadania, żeby zatroszczyć się o tą moją małą dziewczynkę, to w momencie, kiedy ja na przykład mój program był taki, nie będę miała potrzeb, w związku z tym nie muszę zarabiać pieniędzy. Miałam autosabotaż przed zarabianiem pieniędzy. No więc co sobie mój program wymyślił? Nie będę miała potrzeb, bo wtedy nie trzeba zarabiać pieniędzy, tak? Czyli żyje mi jakby bez sięgania po więcej, bez marzenia o czymkolwiek, tak? Za tym się kryło jeszcze jedno słowo, jaka ty jesteś bezczelna. To mnie zamknęło na lata. To jest dla mnie w ogóle tak bardzo odkrywcze. Ja dopiero wyszłam z tej skorupy. Po pierwsze, to nie jestem bezczelna, tylko mam chyba taką nutę pewności siebie, którą ty masz, która jest taka zadziorna, ale ona nie krzywdzi. Ona raczej staje w obronie prawdy, uczciwości, o której powiedziałaś. I ona jest cudowna. Zobacz, jak z cienia wyciągniemy rzeczy, które ktoś włożył, powiedział, że są złe, bo bardzo często pewnie mówił o sobie, i je wyciągniesz i je przedstawisz w taki szlachetny, piękny sposób, to pewność siebie to jest inaczej odwaga. To nie ma nic wspólnego z bezczelnością. Tak. I tak samo. Ale tak zostało ci to przedstawione, tak? Że nie będę bezczelna, w ogóle się nie wychylam po cokolwiek, co wygląda jak odwaga. Tak? Tak. I zobacz, ktoś włożył, siła wyższa włożyła w twoje serce, Bóg, pragnienie jakieś. I ono cię tam kręci. Będziesz robiła różne rzeczy, a ono i tak zawsze będzie cię zakręcało do tego miejsca, gdzie masz to pragnienie serca. Po to, żebyś tam sięgnęła, żebyś się skonfrontowała, żebyś powiedziała, nie, ty nie miałaś racji, ja nie jestem bezczelna, to było coś o tobie, to o mnie nic nie mówi. I ta bezczelność tak naprawdę jest odwagą.
Tak? Czyli nie tylko poszukiwać w sobie tych dobrych, takich dobrych w cudzysłowie cech, ale też zobaczyć, czy ma się w sobie, czy można zauważyć w sobie i przyznać przed sobą, że trochę może jestem taka chamska, może trochę jestem taka zazdrosna, może trochę jestem, jakby przyjąć też jakieś swoje cechy, Tak. które mogą w nas być i czasami wychodzą w sytuacjach, ale my bardziej chcemy być tą dobrą osobą, więc spychamy gdzieś Tak. w jakąś otchłań te takie myśli, że nawet sobie można było o kimś przykro pomyśleć na przykład, nie? Tak, no bo zobacz, jak wyciągniesz sobie, Kasia, weźmy ten przykład tej bycie bezczelną. To po pierwsze ocena, tak? Ktoś mnie ocenił moje zachowanie, które charakteryzowało się najprawdopodobniej tym, że chciałam mówić swoją prawdę, że chciałam zabrać głos, albo byłam czymś stanowcza. I jeżeli zdejmiesz sobie z tego ocenogenne, jesteś bezczelna, to masz przepiękną cechę. Masz odwagę postawania po stronie bardzo szlachetna, bardzo pożądana. Jak o tym mówisz, to widzę taką kobietę, która jako pierwsza wychodzi przed szereg i na przykład mówi, że tak nie powinno wyglądać, jakby w trosce o siebie i o innych, o zespół. Tak sobie od razu widzę taką która ma jaja i potem wszyscy mówią, wow, ale masz jaja. Tak, i zobacz, i taka kobieta, która mimo strachu, bo ona zawsze będzie się bała, sięgnie po swoją odwagę, odrzuci etykietę bezczelności, bo to nie ma nic wspólnego z nią, może naprawdę zmienić, może być inspiracją do zmiany innych. Więc my w cieniu mamy zakopane trudne rzeczy dla innych osób, które były na dany moment. Ale one są nam potrzebne, żeby realizować swoje pragnienie serca. Więc jak masz gdzieś opór, chcesz gdzieś iść i czujesz opór, to w cieniu będziesz miała, czyli w tej podświadomości, w tej piwnicy, wszystko to, co jest ci potrzebne do tego, żeby zrealizować to. Jak się zagląda do cienia? Proszę? Jak się zagląda do cienia, bo ktoś może nas słuchać, jakaś kobieta i myśli sobie, kurczę, to jest o mnie. No dobra, no to znaczy zagląda do tego cienia, czy pod łóżko, do szafy, gdzie mam patrzeć? Już ci tłumaczę. Na przykład zazdrość. Patrz, druga osoba. Co ci odbija druga osoba? Kluczem będą bardzo takie intensywne emocje. Ona cię w czymś drażni. Od razu ci się pojawia jakaś ocena. Możesz być zazdrosna albo czegoś bardzo się boisz. To patrząc na drugą osobę, możesz sobie zadać pytanie, jeżeli jesteś o kogoś zazdrosna, bo ktoś jest bezczelny, tak wiesz, mocno bezczelny, czy aż cię kłuje, to właśnie możesz sobie zadać pytanie, czy przypadkiem ja nie mam schowanej tej pewności siebie? Bo trzeba oddzielić ocenę drugiej osoby od tego, co ona rzeczywiście robi. Więc jeżeli ktoś jest pewny siebie, sięga po coś, a my mamy w cieniu stłumioną bezczelność, na przykład, bo nam tak ktoś powiedział, no to będziemy ją oceniać bardzo negatywnie, tak? Aha, czyli patrzymy po prostu na zachowania innych ludzi, co czasami w nas, co czasami drażni. Tak, bardzo drażni. Kiedy na nich patrzymy i patrzymy, czy przypadkiem nie jest to coś, co my byśmy chciały, ale się boimy. Tak, czy przypadkiem nie jest tak, że my mamy pragnienie bycia też odważną? Musimy zdjąć, zobaczyć, to będzie wybrzmiewało w trudnych bardzo sytuacjach. Też możemy sobie zajrzeć do cienia, jeżeli mamy to pragnienie serca, jakieś marzenie i nie możemy ruszyć, co tam jest pod spodem. Dlaczego nie mogę ruszyć? Opór przed czym mam? I należy sobie zadawać pytania, siedząc sobie na kanapie, myśląc, dobra, chcę to zrobić, ale co? Ale co? Boję się, czuję opór. I gdzie jest ten opór? To są pytania, które należy zadać sobie samej, czy należy z tym iść do coacha, psychoterapeuty, czy porozmawiać z kimś bliskim? Wiesz co, Kasiu, ja korzystam z każdej z tych form. Mam przyjaciółkę, która jest psychologiem, staram się nie wykorzystywać, ale ona jest dla mnie przede wszystkim przyjaciółką i mamy taką umowę, że mówimy sobie wszystko, więc bardzo dużo czerpię z tej relacji, ale ona nie zawsze jest w stanie mi pomóc, bo już jakby jest ta zależność emocjonalna. Ja przepracowuję w tej chwili taki właśnie opór związany z tym posięganie więcej, ponieważ nic nie dostałam i tak zostałam wychowana. Nieważne, czy mama mogła, czy tata mógł, jakby to nie bez znaczenia, to ja nie umiem dawać sobie. I mi nie był potrzebny terapeuta.
Ja dosłownie przyszłam do niego i powiedziałam mu, czyli to nie jest jakby terapia, tylko przyszłam i taka, wiesz, długofalowa, ale przyszłam do niego z problemem, mówię, pomóż mi, bo ja nie wiem, o co chodzi. Tak? Ja bardzo chcę, ja z głowy wiem, ale pojawiają się takie techniki autosabotażu, więc jest potrzebna też taka autorefleksja, uważność na siebie, że ja wiem, że chcę, ale na przykład nie, powinnam coś zrobić, a zajmuję się tysiącem innych rzeczy. Tak? Unikam. Tak. Działania nad... Okay. Tak. I to jest sygnał wtedy, że... I to jest na przykład sygnał wtedy, że ta osoba daje mi przestrzeń, jakby wracając, jak sobie mogę pomóc, ona daje mi przestrzeń do tego, bo ona nie mówi, co mam robić, tylko daje mi przestrzeń do tego i tą perspektywę, żebym ja sama zobaczyła, w czym jest problem. Podświetla ci po prostu latarką trochę. Daje mi światło, tak, bo nikt nie powinien dawać, wiesz, jakby recepty na udane życie komuś. No nie ma czegoś takiego. Pseudo takie, wiesz, hasła, to jest nieprawda, nie wolno w to wierzyć. Serce wie. A jeżeli nie wiesz, jak sama zrobić, to właśnie musisz znaleźć jakąś osobę, która podprowadzi cię do tego, żebyś wchodziła w swoich butach. Nie może być ktoś obok, kto będzie ci, wiesz, czasami są sytuacje trudne, to nie byłabym tutaj nieuczciwa. Są czasami takie sytuacje, że potrzebujesz kogoś, kto cię po prostu z tyłu podtrzyma i pójdzie, no ale po to, żeby ruszyć samemu gdzieś tam w drogę, nie? Emocje są takim kluczem, myślę, do emocji i sytuacji, jakie się pojawiają. Te najtrudniejsze. My się boimy doświadczać tych rzeczy, w których jest uzdrowienie. Boimy się doświadczyć trudnych rzeczy, bo one dotykają tych ran pierwotnych. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, że boimy się doświadczać trudnych rzeczy, bo w nich jest uzdrowienie. Tak, w nich jest uzdrowienie, w naszych ranach jest uzdrowienie. To trochę nawet jest jak z Pisma Świętego, ale ona nabiera trochę innego kształtu. Czasami się mówi, że to, czego się boisz najbardziej, jest tym, czym się powinnaś zająć. I przyrzekam ci, to jest 100% prawdy. Czyli jeśli się boi człowiek występować publicznie, to może być coś, co go uzdrowi. Tak, znika ten lęk. Jeśli się boisz odrzucenia w relacjach, narażaj się na odrzucenie. Aż się po prostu przełamie i jakby zamieni ten lęk w coś, czego się przestanie bać, bo się doświadcza, więc się poznajesz tym lękiem, więc się przestajesz go bać. Tak jak człowiek, który pierwszy raz boi się postawić granicę, odpowiedzieć w sposób asertywny, kiedy powie raz, no to jakby wchodzi dalej w lęk. I nagle okazuje się, że nie było tak źle. I potem kolejny raz i ten lęk się jakby rozmywa i go nie ma, bo jest już... Przechodzi, upuka się, bo my się boimy z poziomu tego wewnętrznego dziecka, bo kiedyś to by nas zabiło. Więc są różnego rodzaju mechanizmy i wyparcia. Natomiast dzisiaj, ja sama mam różne trudne sytuacje, ale dzisiaj jakby zabieram siebie ze sobą i mówię, uczę się. Tak? Nie nauczono mnie kiedyś tego, uczę się. I to jest tak, że dajesz sobie zgodę na wszystko, co się pojawia, na opór, na każdą sytuację, siadasz sama ze sobą, wychodzisz z głowy, z tego analizowania, a skąd to, a po co, i to mi od ważności kierujesz się do środka. I ja sobie pomagam w taki sposób, mnie to pomogło, może ktoś ma inne jakby możliwości, nie trzeba tego nazywać, czy to jest złość, czy to jest lęk, czasami to pomaga, ale emocje są pewną energią, która jest gdzieś tutaj skumulowana i ona blokuje przed ruszeniem dalej, więc to, czego się boimy, powoduje, że siadamy z tym i to nas nie zabije dzisiaj. Dzisiaj już nie. I ponieważ ta sytuacja jest tylko triggerem do pierwotnej rany, a ona jest tam cały czas drażniona przez te różne sytuacje, to póki tego nie przepuścimy, tak jak Peter Levin mówi, że póki nie dokończymy tego procesu, gdzie jest jakaś tam trauma, czasami jest potrzebny drugi człowiek w takim bezpiecznym miejscu, ale to będzie do nas wracało, bo my cały czas będziemy się unikali tego. To zobacz, jeżeli chcesz być autentyczna i chcesz żyć prawdziwie i unikasz jakiejś sytuacji, to zapomnij o byciu autentycznym, bo unikasz. Nie unikać, życie trzeba żyć.
Dzisiaj to nie zabije. Dla mnie największym odkryciem jest to, że ja przeszłam i przechodzę, właśnie tak bym powiedziała, że kobieta w drodze do siebie to jest osoba, która zaczyna żyć po drugiej stronie strachu. Tak jak Alicja w Krainie Czarów. Uwielbiałam ten film, uwielbiam go do tej pory, że zaczynasz żyć życiem po drugiej stronie strachu, bo lęk cię okrada. Po to może, co ci się wydawało zakazane, było zakazane i właśnie jesteś przeciwnością tego, kim byłaś do tej pory, czasami, może w niektórych rzeczach, tak? Czyli jeśli ktoś ci mówi, że byłaś bezczelna i unikałaś bycia bezczelną, to teraz próbujesz, co w ogóle znaczy, że to... Tak, i ja lubię być odważna. Na jakiś element bycia bezczelną, ale w końcu dochodzisz do wniosku, kurde, no to w sumie ona nie miała racji, to nie jest bezczelność, to może to ktoś po prostu pomylił pojęcia i zaczynasz odrzucać, tak? Co było twoje, co nie było twoje, i odkrywasz, co jest twoje. A powiedziałaś o roli właśnie opiekuna, jak ona może nam pomóc teraz w dorosłości. My możemy tego opiekuna nazwać rodzicem, tak? Bo my mamy uwewnętrznionego rodzica. On nam skleja to wszystko, no bo to jest to, jak się troszczysz o swoje potrzeby. Weź, Kasia, załóż sobie, że dzisiaj się troszczysz o siebie. Troszczysz się o swoje potrzeby. Czyli okazujesz sobie szacunek. Inni... Zrobię coś do jedzenia, do picia, trening zrobię, coś miłego, co jest kreatywne. Może zmontuję jakiś film. Tak, może się umówisz z koleżanką na jakieś spotkanie, a może zakończysz jakąś relację z troski o siebie. A może przestaniesz robić pewne rzeczy za darmo. A może przestaniesz być kubłem do wysłuchiwania czyjś pomyj. Może. I to jest też ten kawałek, którego my się boimy, dlatego że szanowanie siebie, tej autentycznej, dbanie o siebie, czyli ten opiekun, o którym mówisz, taka postawa spowoduje niewątpliwie w wielu przypadkach, że pewne rzeczy się rozpadną. I to jest ta cena, której też się boimy, tak? No bo rozpadu się nie ma. Ale gwarantuję ci, Kasia, że w momencie, kiedy decydujesz się żyć autentycznie, prawdziwie, lekko, radośnie, podkreślam, z dobrymi intencjami, to tacy ludzie będą przychodzić. Takie zlecenia będą przychodzić. Takich pracodawców, pracowników będziesz miała. Podobne przyciąga podobne. A mam wrażenie, że na pewnym etapie, w momencie robienia porządku, zostaje się bardzo samotnym. Praktycznie z małą ilością koleżanek, znajomych i wygląda na to, jakby to była samotna podróż. I tak jest. I myślę, że ten proces, kiedy rozpada się, kiedy zgadzasz się na to, żeby wszystko, co stare, się rozpadło, to może być etapami, to może być taki moment przebudzenia, to tak, to jest ten kawałek, w którym trzeba być samemu ze sobą. Tak. Nie możesz mieć obok terapeutę, coacha, przyjaciółkę, natomiast stuki. Natomiast ten proces musi być absolutnie, znaczy nie da się inaczej. Trzeba się wsłuchać w serce, bo to jest ten kawałek, w którym zaufanie do siebie jest najważniejsze.